Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak wiecie, ja tam od religii raczej od kościoła trzymam się daleko, ale są pewne granice, których nie powinno się generalnie przekraczać. I powiedzcie mi, kim trzeba być, żeby z sanktuarium zrobić zwykłą kloakę, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. No, tutaj odpowiedź nasuwa się sama. Trzeba być kandydatem zorganizowanej grupy przestępczej PiS. Jasna Góra tak naprawdę chyba nie jest żadna jasna góra. To jest szatańska góra do organizowania diabelskich spotkań. Jeśli Bóg istnieje i jest świadkiem tego wszystkiego, no to widocznie mu się to bardzo podoba. Jasna Góra to już stała się od jakiegoś czasu, a to wystąpienie Nawrockiego tylko potwierdziło, to już nie jest Jasna Góra, tylko Brunatna Góra. I tutaj powinna być teoretycznie jakaś natychmiastowa reakcja episkopatu oraz służb państwa, no ale żyjemy w takim kraju, że niektórym niestety wolno więcej. Tak czy inaczej, kandydat PiS nie odróżnia stadionu od kościoła, nie widzi problemu w tych kibolskich okrzykach na Jasnej Górze. To jest po prostu ohyda. No i tak jak wam wspomniałem, Alfons Nawrocki razem z Paulinami po prostu zrobili szambo z Jasnej Góry. Większości tych, którzy popierają Nawrockiego, podoba się instrumentalne wykorzystywanie dzieci do siania dezinformacji i nienawiści do własnych rodaków. O tym dzieciaku, który wystąpił tam, który został wykorzystany, powiem później. Ale wspominam o tym, bo chcę wam naświetlić, jak nisko upadł ten niezależny pisowski kandydat, że wykorzystuje dzieci do swojej brudnej polityki i to jeszcze na Jasnej Górze. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że ta pisowska osoba kandydacka oburzona jest oburzeniem na tą profanację Jasnej Góry. Bo spotkanie z tymi kibolami odbyło się w salce obok kościoła, a nie w kościele. A krytykowanie kiboli skandujących nienawistne hasła to według niego cenzura. Powiem wam tak, wylazł z niego taki pospolity pisowiec. Butny, arogancki, bezgranicznie po prostu bezczelny. Tak jak powiedziałem, episkopat generalnie powinien jakoś zareagować, ale nie reaguje, ale tutaj nie ma też się co specjalnie temu dziwić. Oni tak naprawdę nic nie widzą, nic nie słyszą, ważne by się pieniądz zgadzał. Można u nich ogarnąć ponowny ślub kościelny, dwojga rozwodników z dziećmi z poprzednich małżeństw. Można też zaprosić na ambonę rozmodlonego na przykład oszusta kilometrówek z Unii. Można przymknąć oko na profanację klasztoru przez ludzi wykrzykujących, delikatnie mówiąc, kajnackie hasła. Można też zaprosić kobietę, która uduchowionym śpiewem opowie nam, jak oszukała na przykład dzieci na plecaki z Aleppo. Wiecie, o kim mówię. Można wszystko, byle się pieniądz zgadzał. Tak czy inaczej, moi drodzy, wartości chrześcijańskie się zmieniają. Miłość do drugiego człowieka zastępowana jest nienawiścią. Kibolski kandydat na prezydenta miejsce kultu zmienia w teatr polityczno-stadionowy.
I powiem wam, nie dziwi mnie, że ludzie odwracają się od Kościoła. Kościół dzisiaj, aby mieć jakichkolwiek wiernych, skierował swoje ramiona ku złu. To najlepszy kurs Kościoła w samozniszczenie, można powiedzieć. Stanie po stronie zła Kościoła nazywa nawracaniem, a ja widzę po prostu czystą współpracę. Powiem wam w ten sposób. Na Jasnej Górze, w świętym miejscu dla katolików, odbyło się coś takiego, sorry, ale mi to przypomina najgorsze lata tuż przed II wojną światową. W takim miejscu nawoływanie przy dziecku do mordowania innych ludzi, to ma być prezydent Polski. My tak naprawdę nie mamy już Jasnej Góry. Ta góra stała się po prostu brunatną górą. A to wszystko, moi drodzy, dzięki temu rydzofaszystom kaczopisu, szczególnie po ostatnim nawiedzeniu klasztoru przez pisowskiego obywatela o szemranej przeszłości, o szemranych znajomościach Nawrockiego, któremu towarzyszyła banda kaczopisowskich kiboli. Nawrocki z uśmiechem od ucha do ucha w obliczu świętości klasztornych ołtarzy, oczywiście w imię Boga, zagrzewał bandę kiboli do chamskiego wykrzykiwania antydemokratycznych, obraźliwych haseł. A szczytem obrzydliwości było wykorzystanie 11-letniego chłopczyka do udziału w tej farsie. A te pytanie tego chłopca, czy Pan zlikwiduje w szkołach lewacką ideologię, było po prostu, powiem wam, żenujące. I nie wiem, być może się ze mną nie zgodzicie, ale dla mnie osobiście to było niewątpliwie najbardziej skandaliczny moment tego spędu kiboli na zioli na brunatnej górze. 11-letni Ksawier z Tczewa na tym spędzie pełnym nienawiści, szczucia, pogardy posunął się do powielania takiego nienawistnego przekazu PiS i telewizji za rubliki, pytając tego, pożal się Boże, kandydata PiS-u Nawrockiego, Wel Alfons Nowogradzki, o to, czy nie wpuści lewackiej ideologii do szkół. Po prostu brak słów. Normalnie powiem wam, brak słów. I naprawdę jestem głęboko zaszokowany, jak można tak wykorzystywać do takiej tępej, pisowskiej, kościelnej i faszystowskiej nienawiści, manipulacji i pogardy dzieci oraz wpajać im tą taką homofobiczną, rasistowską, antydemokratyczną, wrogą wolności narrację jako rodzice, którzy widocznie są zagorzałymi pisowcami lub konfederatami. Na jedno wychodzi. I wierzą w ten nienawistny przekaz na przykład z telewizji za rubliki. Za to, jak zdemoralizowali swoje dziecko, ucząc go nienawiści, powinni być objęci dozorem kuratora sądowego i jakiś mieć nadzór nad wychowaniem tego dziecka, które zostało zindoktrynowane przez pisowską i kościelną propagandę. Tutaj powiem wam, aż strach pomyśleć, co będzie, jak ten Ksawier stanie się dorosłym człowiekiem. Przy takim stopniu indoktrynacji to się posunie do wulgaryzmów, gróźb karalnych, większej agresji wobec, kobiet, osób LGBT, osób, które inaczej myślą niż on, które według niego nie są prawdziwymi Polakami.
I to tak naprawdę bardzo źle się może skończyć. Pytanie, jeżeli pan zostanie prezydentem, czy pan nie dopuści lewackiej ideologii do szkół? Brawo. Nieoczekiwanie pojawił się kandydat na prezydenta za 20 lat, nie? Brawo. Kibic Wisły Tczew, Ksawier, który ma lat 11. Zadał pytanie, które jest wielkim zobowiązaniem. Dziękuję Ci, Ksawier, za to. Odpowiedź może być jedna. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze. Jesteśmy w miejscu, w którym słyszymy głos młodych obywateli zaniepokojonych tym, co dzieje się w polskich szkołach. I odpowiedź tutaj może być jednoznaczna. Ksawier, oczywiście nie dopuszczę do tego. Moi drodzy, powiem wam tak, według mnie osobiście Kościół już nie idzie na ilość wiernych. Widzi, że w środowiskach ludzi myślących, oświeconych jest po prostu po nim, po Kościele. Dlatego stawia na tępy beton nacjonalistów, konfederację, pisowskich synów, nazistów, takich wykolejeńców. Babcie promują, a ta patola zostanie mu po prostu. Babcie promują, póki mogą, oczywiście w Radiu Maryja. Potem Matka Natura się o nich upomni i zostanie im właśnie patola. I Kościół jest jaki jest. I potem się dziwią, wielkie zdziwienie, czemu ludzie odchodzą od Kościoła. I tak powiedziałem, jak wspomniałem wam, PiS wraz z gorliwie wspierających ich klerem to główni odpowiedzialni za odwrót wielu ludzi od Kościoła. Biskupi mówią na lekcjach religii, że lekcje religii to nauka szacunku i wartości. No tu właśnie jest bardzo pokazane ta ich nauka szacunku i wartości. Te szczytne słowa w praktyce wyglądają tak, jak właśnie było na Brunatnej Górze, jak pokazał ten ich niezależny kandydat Alfons Nawrocki. Pogarda, wykluczenie, wrzaski. Nawrocki na tle świętych obrazów, hejt, podsycał do wykrzykiwania tych, zachęcania do mordowania ludzi, jakby tego nie nazwać, a biskupi milczą. Standard, prawda? Czyli standard standardem. Alfons Nawrocki właśnie w ten sposób ogłosił start w swojej kampanii w wyborach prezydenckich, czyli na ścianie Matka Boska, a z mikrofonu nienawiść, słychać wrzaski, groźby. No, można by powiedzieć, tak Alfons Polskę zawierzył chyba kibolom. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. Czy naprawdę nie ma, nie wiem, odpowiedniejszych miejsc na spotkania drących się kibiców z politykami? Czasami jest ciężko nawet te zachowania skomentować. Ja już nie wspomnę o ludziach, którzy, nie wiem, nie widzą w tym nic złego, że uważają to za normalne, że takie miejsca jak kościoły, nie wiem, czy salki, coś, co związane jest z wiarą, jest odpowiednie do prowadzenia polityki czy agitacji politycznej.
Już nie wspomnę właśnie o wykrzykiwaniu tego, co wykrzykiwali kibole. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści na Jasnej Górze, wywieszone na murach sanktuarium. Kolejny raz prawdziwe, takie ewangeliczne przesłania. Nie wiem tak naprawdę, mimo że jestem osobą niewierzącą, nie wiem, co ma wspólnego to z chrześcijaństwem. No, według mnie nic. No, być może się mylę, być może się nie znam. Być może ten cały katolicyzm na tym polega, co pokazał kandydat Alfons Nawrocki, że już na początku kampanii pokazuje skrajnie prawicowe oblicze i wpisuje się w nowogrodzkie przekazy. No ale wykorzystywanie do politycznych manipulacji dziecka i to w miejscu świętym dla wielu Polaków jest chyba przekroczeniem wszelkich standardów życia publicznego. A podejrzewam, że Alfons się dopiero rozkręca. No i tak jak wspomniałem, oczywiście zwolennicy Alfonsa, czy nawet sami pisowcy nie widzą w tym nic złego. Mało tego. Wypowiadają się publicznie i jak to przystało na rasowego pisowca, najlepszą obroną jest atak. Szokujące okrzyki kibiców w Częstochowie na spotkaniu na Jasnej Górze z Karolem Nawrockim. Szok. Kto się oburzył? Oburzyli się uśmiechnięci pisy, dla których to kulturalne hasło. Nie rozę, moja sprawa, to są hasła godne cywilizacji Zachodu. A raz sierpem, raz motem czerwoną hołotę oburza. Nie wiedzą, że komuniści do tej pory okupują część świata, że do tej pory wymordowali dziesiątki milionów ludzi, tylko tym się różnią od niemieckich nazistów, że wymordowali ich więcej? Hipokryci. Murem za kibicami. Powiem tak, tylko ten wybrakowany dzban Czarnek nie wspomniał, że nikt z tych, co wymienił o wulgarnych słowach, nie krzyczał tego w kościele, nie krzyczał tego pod świętymi obrazami, nie krzyczał tego z mównicy kościoła. A jeśli chodzi o komunistów, w PiS-ie ich nie brakuje. Jest ich pełno. Czy też będą wieszać komunistów pisowskich, czy tylko tych wybranych? Być może już strach zajrzał w oczy prokuratorowi stanu wojennego, jednego z większych komunistów, towarzysza Piotrowicza. Bo jak będą wieszać komunistów, ciekawe, czy będzie pierwszy, czy ostatni na liście. A propos słów raz sierpem, raz młotem czerwonej hołoty, to raczej pełno jest w szeregach proputinowskiej kaczobandy PiS. Bo wśród demokratów, jeśli są, to są znikoma ilość. A lewactwo w szkołach? Polacy bardziej boją się zacofanego prawactwa, co w latach panowania PiS i dzbana Czarnka, uczniowie z przykrością niestety musieli tego doświadczyć. I nie wyobrażam sobie, aby faszystowski rozrabiaka z niezbyt wybujałą wyobraźnią religijny, zdewociały fanatyk, kompromitujący się w każdym publicznym wystąpieniu, został wybrany na prezydenta RP. Moi drodzy, tego jegomościa z Putinem w tle wam specjalnie wrzuciłem. Chciałbym wam przedstawić ojca przewodnika duchowego, kapłana, wzór do naśladowania, który jest ojcem, duchowym przewodnikiem właśnie tych kiboli. Kojarzycie te dwie twarzyczki? Tu jest troszeczkę starszy. Tak, to jest kapelan kiboli. Ten sam z Leninem w tle za młodu. Ale oni będą wieszać komunistów. Zajebista hipokryzja, nie?
Drodzy, jeszcze krótkie ogłoszenia. Dziękujemy ojcom Paulinom za to, że 17 raz nas przyjmują, nie boją się. I jest pięknie. Brawo dla nich. Ja, kochani, wam wszystkim dziękuję, bo wiem, ile to wysiłku kosztuje i to jest niezwykle wzruszające, ta wasza obecność tutaj. Dziękuję też księżom. Nigdy tylu księży nie było, co w tym roku. I mam nadzieję, że będziecie jeździć dalej z nami na pielgrzymkę, bo polscy patrioci potrzebują kapłanów i o tym mówią. I za mało nas ciągle jest razem z nimi na pierwszej linii frontu. Bóg zapłać, drodzy bracia, w kapłaństwie. Zadam wam jeszcze raz to pytanie, moi drodzy. Czy podoba wam się wykorzystywanie Kościoła do polityki? Jeszcze kampania nie zaczęła się na dobre, a pisowscy biskupi już głoszą wiarę w PiS. Jasna Góra stała się symbolem zmiany Kościoła w dom partyjny PiS-u. Skandowane tam hasła raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę i występy Nawrockiego pod ołtarzem, który przyrzekł tępić lewacką ideologię, to jest tak naprawdę wstyd i hańba dla całego polskiego Kościoła niestety. No o tej pisowskiej miłości do bliźniego to można by tu mówić i mówić, ale chciałbym wam tutaj jeszcze wrzucić taką ciekawostkę, no bo wyobraźcie sobie, że politycy PiS-u odmawiają moralnego prawa dziennikarzom do cytowania słów Lecha Kaczyńskiego i jednocześnie wraz z częścią Kościoła katolickiego pochwalają hasła rozwalania młotem czerwonej hołoty. To nie jest już nawet upadek, to jest taka typowa degrengolada. A o czym ja mówię? Nie jest to do końca może związane z tym tematem i to tutaj chciałbym wam dać jako ciekawostkę, ale jest powiązane z Alfonsem Nawrockim. Chodzi tutaj o cytat Lecha Kaczyńskiego, co mówił na temat Ukrainy, bo jak wiecie, Nawrocki jest przeciwny temu i tutaj dziennikarze zadali takie pytanie. Zresztą zobaczcie sami, zaraz wrócimy do tematu tej brunatnej góry. Chcielibyśmy wesprzeć Ukrainę w jej prozachodnim kursie. Chcielibyśmy, żeby od tego kursu nie było odejścia żadnego. To, że Państwo próbujecie się tutaj posiłkować świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, dla mnie osobiście jest dość obrzydliwe, bo robi to... Przypominanie cytatu byłego prezydenta Mogę dokończyć zdanie, ale mogę dokończyć zdanie i wtedy Pani zrozumie, co mam na myśli. Panie pośle, tylko spokojnie. Bo mówimy o stacji, która do swoich programów zaprasza przedstawicieli tej, no powiem krótko, hołoty, która awanturuje się pod pomnikiem ofiar smoleńskich. Pan Szczurek był gościem w TVP, więc nie macie Państwo moralnego, ale spokojnie, spokojnie. Ale proszę mnie moralności nie uczyć, bo to jest... Ale proszę się uspokoić, może być zgubna droga dla pana. Panie pośle, więc bardzo proszę odpowiedzieć na moje pytanie dotyczące stanowiska pana Nawrockiego w sprawie Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. Nie macie moralnego prawa powoływać się Panie na pośle, dziedzictwo nie Lecha pan Kaczyńskiego. będzie akurat... A jeśli chodzi o tego przeora klasztoru Paulinów na Jasnej czy bardziej Brunatnej Górze, tutaj wypada się zwrócić do pana jako administratora, żeby spróbował ten jegomość położyć kres fatalnej praktyce czynienia z tego miejsca po prostu partyjnej świetlicy, pisowskiej świetlicy. Częstochowskie sanktuarium jest miejscem kultu i pielgrzymek, ale także obiektem zabytkowym. Na konserwację, którego władze państwa łożą niemałe środki, także z moich podatków. Dlatego mam prawo
o tym mówić, mam prawo się zwracać do pana Przeora, bo również między innymi z moich podatków ten klasztor jest utrzymywany. To tak tytułem wyjaśnienia, dlaczego w ogóle o tym ośmielam się mówić, ośmielam się zwracać do pana Przeora. Nie chcę wspierać miejsca, które stanowi część infrastruktury wyborczej jednej partii, w ogóle jakiejkolwiek partii. Zarządzana przez pana Przeora instytucja w ostatnich latach była miejscem licznych skandali i publicznego zgorszenia, jakby na to nie patrzeć. Lansował się tam Tadzio Rydzyk, żydożerca i nacjonalista, schlebiający Kaczyńskiemu i rządzącej partii. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak w takt tego fałszywego śpiewu pana Rydzyka władza pisowska pląsała, tańcowała na wzgórzach Jasnej Góry. No po prostu ohyda tych partyjnych spektakli jakoś nie dała panu Przeorowi do myślenia. Być może pieniążki się zgadzały, więc pan Przeor przymykał na to oko, ale to jeszcze nie wszystko. Pan Przeor pewnie musiał być bardzo zadowolony, że wykorzystuje się to religijne miejsce do uprawiania takiej zgrzybiałej polityki, bo chyba inaczej tego nazwać nie można. I tutaj raptem 2 lata temu prasę obiegła wiadomość o seksualnym skandalu z udziałem jednego z pana Przeora podwładnych. Tak. Do Sądu Najwyższego dotarła wtedy kasacja, by uniewinnić od zarzutów molestowania chłopców. Szczęśliwie została oddalona. Jarosław O. z zakonu Paulinów odsiaduje na szczęście wyrok. Przypomnę, że do molestowań dochodziło w Szalowej koło Gorlic, dokąd to ten zboczeniec w sutannie, w habicie, udał się na rekolekcję. Prowadził wtedy posługę przy nawiedzaniu świętego wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej w całej Polsce. Proszę, co za Dobra, lecimy dalej, bo chciałem coś brzydkiego powiedzieć. Ale panie Przeorze, też doskonale, nie tylko ja, ale pewnie wielu pamięta, jak 4 raptem lata temu ojcowie Paulini zamieścili na swojej stronie internetowej wspomnienia z wizyty w ich klasztorze. I jakie to były wspomnienia? Ach, cóż to były za wspomnienia? Otóż nasi ojczulkowie Paulini z dumą, wyraźnie chlubiąc się odwiedzinami czołowego nazisty. Tak, obchodzili rocznicę 4 lata temu, bo 27 października 1940 roku sanktuarium jasnogórskie odwiedził Heinrich Himmler, komisarz Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny. Przywódca hitlerowski był zaskoczony wiadomością, że przed wojną miejsce to nawiedzało rocznie ponad 1 000 000 pielgrzymów. Do wpisu dołączono zdjęcia dokumentujące całe wydarzenie. Tak, to było 4 lata temu. Na tych zdjęciach widać stojącego wokół Paulinów Himmlera, niemieckiego zbrodniarza wojennego, który był m.in. szefem SS, Gestapo i niemieckiej policji. Był także jednym z odpowiedzialnych za eksterminację Żydów w Europie. Media przypominały, że Matkę Boską Częstochowską odwiedził też oficjalnie inny hitlerowiec, Hans Frank, o czym Paulini też dumnie przypominali. Wtedy też ubolewano w komentarzach, że Kościół ma kłopoty wizerunkowe, ponieważ nie potrafi umiejętnie zarządzać komunikacją. Krótko mówiąc,
Rocznicę wizyty Himmlera należało po prostu zataić, przemilczeć, a nie się nią chlubić. No cóż, widać, były to dla nich miłe wspomnienia, skoro tyle lat po wojnie, czyli 4 lata temu, dalej się tym dumnie chwalili. Natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi, pięknymi wartościami chrześcijańskimi. No i kusi Kościół. To jest wielka pokusa pod adresem Kościoła. Ma bardzo piękne obietnice, a pech chce, że ja znam trochę historię, a szczególnie ten okres romansu Kościoła z hitleryzmem w Niemczech. No, a teraz pan przeor udostępnił swój klasztor Alfonsowi Nawrockiemu z PiS, który tamże urządził sobie wyborczy meeting z faszystowskimi środowiskami kibolskimi. I powiem tak, moi katoliccy, że tak powiem, znajomi są tym faktem zbulwersowani. Generalnie rzecz biorąc, ja też, mimo że z tym, czy jakimkolwiek wyznaniem nie mam nic wspólnego. Osobiście uważam, że pan przeor może wynajmować politykom wszelkiej maści, czy organizacjom wszelkiej maści, tak po znajomości, swoją prywatną stodołę, lecz nie miejsce publiczne, nie klasztor, bo nie stanowi to jego prywatnej własności. I tutaj chyba każdy katolik, czy nawet nie katolik, bo każdy podatnik się na utrzymanie tej Jasnej Góry składa. I tutaj chyba powinien żądać od pana przeora, czy publicznych przeprosin i skupienia się na odprawianiu modłów, bo do tego chyba został powołany jako zakonnik. I tak w ogóle, czy ten pan przeor pytał Bozię, znaczy Matkę Boską, o zgodę na uprawianie bieżącej, brudnej, pisowskiej polityki, czy jakiejkolwiek polityki, czy ona chce brać udział w kampanii wyborczej Alfonsa Nawrockiego. Trochę za dużo mówię o Rafale Trzaskowskim, za to przepraszam, ale on zaczął też deklarować swoje przywiązanie do patriotyzmu gospodarczego. Rafał Trzaskowski, czyli wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, jest gotowy do tego, aby zaprzeczyć Zielonemu Ładowi. Co zrobili ci po 15 października 2023? Ludzie na pana zagłosują, tylko trzeba ich zjednoczyć i trzeba im dać odpowiedzi. A więc zapraszam do współpracy i taki plan oczywiście powstaje. Zobaczycie mnie na siłowniach, zobaczycie mnie i w kościele. No oczywiście, wyszedłem z kościoła. Koniec pytań, mistrzu. Tu jest jeszcze 20 chętnych. Wstaniemy wszyscy, kochani. Wstaniemy i podziękujemy naszemu dobremu, wspaniałemu gościowi poprzez modlitwę. W taki sposób dziękujemy, ale... A udostępnienie Jasnej Góry dla kampanii kandydata PiS i to robionej razem z kibolami powinno skutkować interwencją nuncjatury apostolskiej. Używanie najważniejszego sanktuarium maryjnego do polityki partyjnej potwierdza tylko to, że Kościół przestaje być kościołem powszechnym, a kolejną przybudówką określonej partii.
Moi drodzy, o tym, co myślę o tym pajacu, nie uważam nic. Wraz z kibolami na Jasnej Górze powiedziałem chyba wszystko, prawie wszystko. Ale na podsumowanie jeszcze moi drodzy, jeszcze raz wrzucę wam to zdjęcie. Takie przesłanie wprost sprzed cudownego obrazu, żeby nie zapomnieć. Jak na razie kampania kandydata PiS to chyba głównie i tutaj uwaga. Czyli program Nawrockiego to jest Polext, średniowiecze dla kobiet, oczywiście siłownia, powtarzanie przekazu Putina w temacie Ukrainy i jej obecności w NATO i Unii Europejskiej. Oczywiście niejasności w kwestii wykorzystania służbowego auta podczas spotkań wyborczych. Słynne już hasło charakteryzujące poziom intelektualny nie uważam nic. Oczywiście lodówka na plecach, pojawiają się głosy, że to była ze steropianu. Jak zawsze wróg kobiet, czyli można powiedzieć, można śmiało powiedzieć, moi drodzy, Duda bis, Kaczyński bis. I moi drodzy, będę powolutku zmierzał do końca, jeszcze mam parę słów do powiedzenia, ale tutaj chciałbym podkreślić, że jeśli nie chcemy Dudy bis, to należy o tym pamiętać, po prostu idąc na wybory. W sumie ksiądz Jarosław, mój wspaniały przyjaciel, nie powiedział mi nawet ile mam mówić. Wiele meczy gdańskiej Lechii obejrzałem i na stadionie gdańskiej Lechii. W czasie wyborów, po wyborach, co każą im myśleć, co mówią, żeby myśleli. O tym również mówił ksiądz Jarosław w swoim kazaniu. Razem ze mną z obywatelskim kandydatem na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. O to was proszę. Niech żyje Polska. Dziękuję. Moi drodzy, dla pewnej części społeczeństwa to w zasadzie dyskwalifikacja na poziomie światopoglądowym, intelektualnym czy po prostu moralnym. Niestety jedynie dla części naszego społeczeństwa. Mamy bowiem około 30% wyborców, którzy w pełni utożsamiają się z tym całym przekazem. I tak naprawdę summa summarum nie można ich za to wciąż atakować i naśmiewać się z nich. Bo tak naprawdę to będzie ich jedynie pchało jeszcze mocniej w objęcia populistów i współpracowników obcych wywiadów. Tak to działa na całym świecie, a Polska nie jest i generalnie nie będzie wyjątkiem. Powiem to może tak. Nie wiem, czy trafnie to określę, ale bycie wyedukowaną elitą, zakochaną w swojej niesamowitości, kawie latte z mlekiem z nasion czegoś tam, mówiącą na okrągło o mniejszościach seksualnych, kupującą bezrefleksyjnie, elektryczne auta, nawołując do otwierania granic Europy dla wszystkich uchodźców i na końcu okazując pogardę dla reszty społeczeństwa, jest równie szkodliwe dla Polski, Europy, świata, co bycie zwykłym idiotą krzyczącym o likwidacji wszystkich podatków, wolnym dostępie do broni, wyjściu z Unii Europejskiej i takim seksistowskim traktowaniu kobiet. Nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzicie, ale według mnie skrajności nie są po to, aby nam układać życie. Są po to, aby wiedzieć, gdzie jest granica rozsądku. Dopóki partie, nazwijmy to środka, się nie ogarną, dopóty ta łódka będzie się cały czas bujała od lewa do prawa. I w taki sposób to my tak naprawdę daleko nie popłyniemy
w sposób, że tak powiem, bezpieczny, bo w końcu ta łódka się wywróci. I tak jeszcze jako ciekawostkę, tak trochę dla rozluźnienia powiem wam, że słuchałem wywiadu z Nawrockim, tym obywatelskim, niezależnym kandydatem PiS na prezydenta i wyobraźcie sobie, że dowiedziałem się, że Rafał Trzaskowski odpowiada za wzrost inflacji. Tak, nie przesłyszeliście się. Rafał Trzaskowski odpowiada za wzrost inflacji, a gospodarka jest na skraju załamania. Także to zostawię bez komentarza, to raczej jako ciekawostkę wam powiedziałem. Tylko się zastanawiam, kto mu pisze takie brednie i kto mu każe takie brednie mówić, ale odpowiedź chyba wszyscy znamy. Tak naprawdę, moi drodzy, chyba nie ma już żadnych wątpliwości, że ten niezależny, pisowski kandydat będzie bardziej radykalny niż dzban Czarnek. On jest przeciwny wszystkiemu temu, co oczywiście Jarosław, czyli przeciwny liberalizacji aborcji, przeciwny związkom partnerskim, ale za to chętnie pokazuje się z kibolami i popiera ich hejterskie okrzyki. No taki po prostu, można chyba śmiało powiedzieć, niebezpieczny radykał. Także powoli będę kończył i pozwólcie, że jeszcze podzielę się z wami taką, nie wiem, małą refleksją, chyba tak to można nazwać. Chodzi o wybory oczywiście prezydenckie. Według mnie, moi drodzy, z każdym dniem, dosłownie z każdym dniem wybór się staje coraz bardziej oczywisty. Albo wspieramy Trzaskowskiego i wygramy wybory, albo po wyborach obudzimy się z ręką w skrajnie prawicowym nocniku. Z prezydentem neonazistów, gangusów, karków, kiboli, nienawidzących kobiet, mniejszości Unii Europejskiej. Takiego będziemy mieli prezydenta, jeśli te wybory przegramy. I według mnie tak wygląda ten temat. Oto będą walczyć kandydaci, o to będą walczyć ludzie w Polsce. Jakiego prezydenta chcemy, jakiej Polski chcemy. I nie ukrywam, że nadal wierzę, że mądrzejszych ludzi w Polsce jest więcej, bo Polacy nie są głupim narodem, są mądrym narodem. Jest część narodu polskiego, która po prostu ma wyprane mózgi, między innymi przez rublową telewizję. Także mam nadzieję, że porządnych Polaków jest więcej i nie dopuszczą tego człowieka do tak wysokiego stanowiska, jakim jest stanowisko, urząd prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej. No, chyba że będziecie chcieli mieć takiego osobnika w Biurze Edukacji Narodowej, no to inna sprawa. Każdy w jakiś tam sposób bierze na swoje barki odpowiedzialność za ten kraj, za przyszłość tego kraju. Demokrację mamy taką, jaką mamy. Nie jest ona idealna, ale jest. I miejmy nadzieję, że ta demokracja, którą mamy, pozwoli nam wyprowadzić Polskę w końcu z tego średniowiecza już na dobre. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. No i oczywiście z całego serducha wam bardzo dziękuję za niedzielę. Naprawdę przemiło z wami spędziłem czas. Mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę powtórzymy to. Także już dzisiaj was serdecznie zapraszam. No i rzecz jasna, komentujcie, oceniajcie, wyrażajcie swoje zdanie. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć.
i to puszczaj sobie wszędzie w lewackich tych, tam w Brukseli, wszystkich lewackich, puszczaj tam. Ja tobie zrobię zaraz zdjęcie, puszczę. Brawo. Żeby, Brawo, zrób mi zdjęcie. żebyś był wszędzie uwieczniony, żeby wiadomo było, kim jesteś. Tak jest. Rób zdjęcie. Biskupie. Rób. Żeby wiadomo było, kim ty jesteś. Rób. Gdzie mi to? Cukier był zatytułowany Słodki Jeżu. Cytryny Jezus Cytrus. Marchew z marchwi wstał. Bób ojciec. Drożdże, syn drożdży. I jeszcze była mięta, duch z mięty.